Cześć, witajcie w Pieninach, właśnie w takich warunkach. Dzisiaj filmuję, realizuję dokument o pasterzach i chciałem Wam opowiedzieć o Lumixie S5 IIX, ponieważ tym aparatem fotografuję i filmuję od maja. Jest to moja główna kamera i aparat do praktycznie wszystkich zleceń komercyjnych i moich projektów autorskich, tak jak ten tutaj. Opowiem Wam dzisiaj i pokażę przykłady właśnie z tego aparatu. Zapraszam. Aparat pełnoklatkowy, taki jak Lumix S5 IIX, jest niewielkich rozmiarów. Ma do tego chłodzenie matrycy w tej części tutaj korpusu. Ma sloty na 2 karty pamięci. Do tego wpinamy obiektywy stałogniskowe 18, 24, 35, 50 lub 85 mm. Wszystkie tej samej wielkości, rozmiaru i wagi. I robi nam się zestaw minimalistyczny do pracy w terenie. Czyli przy realizacji dokumentów, podróży jest to zestaw idealny dla fotografa i filmowca lub dla fotografa oraz filmowca. Tak jak na przykład w moim przypadku, realizując teraz dokument o pasterzach, filmuję i fotografuję. Ja wiem o tym, że jeśli do tego dołożę sobie jeszcze 2 stałki, jakiś filtr, akumulatory, to jestem w stanie z plecakiem takim przejść przez góry i samodzielnie realizować dokument na przykład o pasterzach. Pracowałem również tak na festiwalu Jestem. Miałem S5 IIX, 24, 35, 50 mm, wszystkie obiektywy o jasności 1.8, mikrofon kierunkowy i po prostu w ten sposób realizowałem fotografię, przełączając się oczywiście w zależności od sytuacji, realizowałem jeszcze klip filmowy. Warto zwrócić uwagę, że aparat ma świetny design, prosty zabieg, napis, który jest zazwyczaj na aparatach w kolorze białym, w tym przypadku jest czarny, praktycznie z daleka niewidoczny. Przyciski, które tu widzimy na aparacie, są w pewnym odcieniu szarości, tak żeby aparat po prostu zachował pewien ładny design. Oczywiście w przypadku zleceń komercyjnych, kiedy mam na planie klienta, agencję, kiedy potrzebuję więcej czasu, kiedy mam ten czas na przykład na wykadrowanie, wyostrzenie obrazu, kontrolę całkowitą dźwięku, to wtedy ten aparat wstawiam na statyw, który jest dużo większy, solidniejszy, filmowy. Do tego dokładam uchwyt, zakładam adapter XLR do nagrywania na przykład przez mikroporty dźwięku przez złącza XLR. Mam obiektyw zoom 24-70 mm Pro 2.8. Mam rekorder zewnętrzny i to powoduje, że wygląd tego całego zestawu jest bardziej pro, ale też w jakimś stopniu właśnie to założenie słuchawek, prowadzenie wywiadu na przykład i posiadanie dużego ekranu powoduje, że jest po prostu dużo bardziej komfortowa praca. Wiele lat czekałem na sprzęt, który praktycznie będzie w stanie w moich rękach zdziałać wszystko, czego oczekuję na planie filmowym, też fotograficznym. Powiem Wam szczerze, że jest tylko jedna rzecz, którą robię innym aparatem, czyli w 4K nagrywam w slow motion, 120 klatek na sekundę i do tego używam Lumixa GH6, jak na przykład na Islandii. To jest jedyny przypadek. Poza tym aparatem kręcę wszystkie swoje filmy. I do tego, to co jest chyba najistotniejsze, to jest to, że zapominamy o tym, że tym aparatem i każdym innym mogę zrobić słaby film i bardzo dobry film. O jakości powiem za chwilę, ale zapominamy o tym, że źródło, serce tego aparatu to jesteśmy my sami. To my kadrujemy, to my widzimy światło, to my jesteśmy uważni na ruch, który rejestrujemy. My opowiadamy historię, nagrywamy dźwięk, montujemy to, w postprodukcji dodajemy jakiś color grading i w efekcie końcowym ten film, który się komuś podoba, to jest ten każdy element złożony na siebie. Kilka słów o jakości, która jest, wiecie, wyznacznikiem tego, czy pracujemy na jakimś systemie, czy nie. Z mojego punktu widzenia obraz, który wychodzi z tej puszki, plastyka obrazu, też wynikająca z pełnej klatki, prawda, ponieważ im większa matryca, tym uzyskujemy też mniejszą głębię ostrości.
I ten obraz, który wychodzi z tej puszki, jest mi po prostu bardzo bliski. Bardzo go lubię, ten look tego obrazu i to jest pierwszy wyznacznik, jaki decyduje o tym, że pracuję takim aparatem. Pewne parametry odnoszą się do jakości. Parametry podstawowe, które myślę, że obecnie mogą mieć wszystkie aparaty, to jest 10 bit i produkowanie kolorów 4:2:2. To jest podstawa. Nagrywam jeszcze w rozdzielczości 4K. To jest też dla mnie standard, jeśli chodzi o rozdzielczość. Można podnieść do wyższej rozdzielczości, ale to jest moja główna rozdzielczość. I pojawia się taki teraz wątek jak bitrate. Im większy bitrate, czyli ile bitów przesyłanych jest na sekundę, czyli ile informacji ma dany plik wideo. Im większy bitrate, tym lepiej. W S5 II, który jest tutaj na statywie i mnie nagrywa, i w S5 IIX bitrate minimalny, którego ja korzystam, to jest 150 bitrate w long GOP. To jest kolejny parametr, czyli long GOP to jest grupa kadrów, klatek, które są tak podobne, że programowo jest kopiowana informacja, ta, która nazwijmy to jest najmniej ruchoma, prawda? Czyli jeśli ja teraz nagrywam swój tutaj monolog do Was, to te elementy, które się nie poruszają, załóżmy, one są kopiowane na kolejne klatki. Dzięki temu następuje kompresja obrazu i są mniejsze pliki. Super. Ale jeśli włączymy sobie All Intra, który jest tylko w S5 IIX, to wtedy bitrate podnosi do 400 bitów na sekundę i plik się powiększa. Zarówno jeśli chodzi o jakość, ale też jeśli chodzi o rozmiary na dysku. Kolejny etap to tak zwane ProResy. Ja mogę podpiąć dysk zewnętrzny SSD, który, jak się domyślacie, jest dużo tańszy i może mieć pojemność dużo większą niż karty SD. Wpinając się do aparatu, mogę nagrywać w ProResach, gdzie ten bitrate jest już ponad 1 giga bita na sekundę, więc sobie można wyobrazić, jakie to są duże pliki. I ostatnia możliwość, która jest w obu puszkach, to nagrywanie RAW-ów na nagrywarkę zewnętrzną, na przykład na Ninja 5. Im większy bitrate, im lepsza jakość, na przykład tak jak w przypadku RAW-ów, kiedy 25 sekund może ważyć 5 giga, czyli bardzo duży plik. I bierzemy pod uwagę, że trzeba mieć pojemne dyski, coraz więcej dysków i szybki komputer. I to jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę, zastanowić się, czy ja chcę wchodzić w dużą rozdzielczość, lepszą jakość, czy trzymam się na przykład takiego long GOP 150 bitrate, którym możecie nagrać praktycznie prawie wszystko na rynku komercyjnym i też na swoich projektach autorskich. Autofokus, proszę bardzo, jest sobie autofokus. W tym roku zacząłem korzystać z autofokusa. Pojawił się Lumix S5 II, którym właśnie nagrywam teraz ten poradnik z obiektywem 24-70 mm 2.8. I to jest pierwszy przypadek, kiedy używam autofokusa. Jest to bardzo wygodne, kiedy nie muszę, wiecie, ustawiać tam, gdzie stoję, zbliżać, wołać kogoś do pomocy. Czasami jestem sam i nie mam nikogo do pomocy. W drugim przypadku jest to nagrywanie na gimbalu, czyli na przykład S5 IIX z 24 1.8 i jestem w stanie biec na przykład za kimś i mogę zaufać autofokusowi. O, teraz jest fajny kadr. Poza tym ustawiam ostrość ręcznie. Mam pełną kontrolę nad tym, kiedy i gdzie zmienić ostrość. Czyli z pierwszego na trzeci plan, a może z pierwszego na drugi plan. Tak się też pracuje na planach filmowych i tak pracuję od początku. Uważam, że to jest najskuteczniejszy sposób ostrzenia na planie filmowym. Mówi się, że to najlepsza stabilizacja na rynku w aparatach pełnoklatkowych. Pokażę Wam przykłady. Kiedy kręcę filmy dokumentalne, pozwalam sobie na to, żeby nawet biec za bohaterem i używać tylko stabilizacji matrycy. I efekt końcowy dla mnie jako dokumentalisty jest naprawdę świetny. Aparat zaskoczył mnie, kiedy jechaliśmy samochodem po gigantycznych dziurach w górach. Sami widzicie, że telefon kompletnie nie dał sobie rady. Natomiast aparat
poradził sobie, jak dla mnie, doskonale. Leci pierwszy. Często używam gimbala, szczególnie kiedy wiem, że ujęcie będzie długie, albo skomplikowane, bo będę musiał biec, albo omijać przeszkody. Na zlecenia komercyjne zawsze zabieram ze sobą gimbala. Chciałem zjeść mikrofon. Z każdym projektem dokumentalnym przykładam coraz większą uwagę do dźwięku. Jest on bardzo istotny. Ja po prostu zaczynam widzieć dźwięk. Słyszę kruki, słyszę ryk byków gdzieś w lesie, słyszę świerszcze, dźwięki każdych detali i to jest bardzo ważne, aby mieć odpowiedni sprzęt. Albo nagrywam to na mikrofon kierunkowy, a szczególnie wywiady nagrywam poprzez adapter XLR, wpinam do niego mikroporty i otrzymuję 96 kHz, 24 bity, jeśli chodzi o dźwięk, i mogę nagrywać na 4 kanały, co daje mi duże możliwości, jeśli chodzi o nagrywanie na przykład na mikroporty i na mikrofon kierunkowy. Potem mogę odseparować 2 kanały i 2 kanały od siebie. Mój styl fotografii i filmie opieram m.in. na pracy z pełną klatką. Pełna klatka daje mi z jasnymi szkłami, np. 35 1.8 czy 50 1.4, daje mi małą głębię ostrości. To jest taki pewien look, taki bokeh, który powoduje, że ten obraz wygląda na bardziej kinowy. To są oczywiście definicje, które ja akurat używam na potrzeby tego filmu, ale każdy, kto popracuje na mniejszych matrycach i większych, zobaczy, poczuje różnicę. Pełna klatka daje mi jeszcze duży atut do pracy na przykład w dokumencie. Kiedy pracuję przy niewielkim oświetleniu, muszę używać czułości bardzo wysokich. Akurat w Lumixach jest Dual ISO, czyli jeśli filmuję na przykład w vlogu, to na 640 zaczyna się tak zwane natywne ISO i później na 4000. To jest inny układ i to powoduje, że na 4000 ISO jest lepsza jakość na przykład niż na 3200 ISO czy na 2500 ISO. Więc ja pracuję na 640 do 1600, a potem przełączam się na 4000 ISO. Później do 8000 ISO pracuję praktycznie przy każdym swoim projekcie. W tym ujęciu używam czułości 6400 ISO i mogę używać takich wysokich czułości w pełnej klatce, ponieważ na takich czułościach jakość obrazu jest bardzo, bardzo dobra. I w takich warunkach filmu dokumentalnego, jaki tu nagrywam o pasterzach, bardzo często przekraczam tę czułość. Jest to 8000, 10000 ISO i nawet 51200 czy 12800 ISO. Jest to dla mnie ok, ponieważ ewentualnie później mogę odszumić obraz w programie do montażu. I właśnie te czułości pozwalają mi realizować ten dokument, czasami w bardzo trudnych warunkach oświetleniowych. LUT. Taki gotowiec preset. Presety znamy z fotografii. Ułatwiają wielu twórcom życie w postprodukcji po prostu. Luty to też są takie gotowce. Możemy sobie kupić gdzieś, możemy sobie ściągnąć na przykład ze strony Panasonica. Jest ich dosyć sporo i te luty nie musimy wgrywać tylko do programu do postprodukcji. Możemy je również teraz nagrać na kartę pamięci i wgrać do aparatu. S5 II, S5 IIX mogą korzystać z tych lutów i twórca może wybrać odpowiednie kolory, kontrast, dobrać sobie odpowiedni lut pod projekt, nagrać na aparat i w postprodukcji już nie myśleć o color gradingu, który często jest bardzo trudny, szczególnie dla początkujących. Mamy gotowy obraz, tylko montaż, dźwięk i film jest gotowy, więc mega ułatwienie. Marzyłem kiedyś o aparacie pełnej klatce, którą będę w stanie zrealizować każdy film na każdą stację telewizyjną, serwis filmowy czy na każdy festiwal filmowy. Marzyłem o kilku obiektywach stałogniskowych jasnych, tych samych rozmiarów, ciężaru. Mam taki zestaw. I powiem Wam, że to jest taki moment, kiedy pozostaje mi tylko działanie, kreacja, tworzenie filmów dokumentalnych na przykład. I to wszystko. Tutaj już nie ma żadnych ograniczeń. Jesteś w momencie technologii, gdzie nie mamy ograniczeń. Czy to aparat, czy to będzie dron, czy odpowiedni program, efekty specjalne. To już wszystko jest. Pozostaje nam tylko kreacja, którą mamy tutaj w głowie. To jest jedyna rzecz, którą teraz trzeba się zająć.
aby działać i tworzyć niesamowite filmy. Dziękuję Wam za uwagę. Cześć.